dobry, opuściliśmy już nasz hotel w Kyoto i zmierzamy na dworzec główny w Kyoto. Będziemy się kierować Shinkansenem, szybkim pociągiem do Tokio. 2 godziny. To jest muzyczka z Tokyo Drift według Beaty, także... Dobrze, niech będzie. Wypadek się zdarzył na ulicy, policja przyjechała, tam transportowali jedno auto, tutaj pytałem się co się stało, o i wózkiem teraz przesuwają auto. Taka akcja. A tam radiowozy jak zabawkowe wyglądają. Jakby w jakiejś bajce było albo w grze. No nie. Jakbyś grał w Lego, to takie No, mogły być. tak, w Lego City i takie japońskie radiowozy by tam były. Ale mu się koło wygięło. Jaki silnik, patrz. Podnieśli to auto. Teraz pytanie, czy oni są tacy silni, czy to auto jest takie lekkie? No. Staliśmy bilet. Na bilecie mam napisany, który to jest wagon i miejsce. I trzeba sobie właśnie znaleźć takie znaczki. Albo na podłodze też jest napisane. O tutaj. I potem można zobaczyć, z której strony się wchodzi. My na przykład wchodzimy tędy. I tu mamy 2 miejsca. Japoński wynalazek. Mamy parówę. Najpierw Mamy też kurczaka z Family Martu. bardzo dobry. Spróbujemy parówy bez sosu. Dobra. Nie jest taka jak najtańsza parówka. I teraz tak. Dostaliśmy sosiki i to się jakoś robi, zgniata i teraz ciach i ketchup i musztarda. Pomyślane, nie? Kolejny dzień i kolejny raz sushi. Wybieramy. Już znaleźliśmy sobie zestawy. Nie można pojedynczo wybrać. Chciałem pojedynczo wybrać, ale tylko kartki są po japońsku tam do wybierania pojedynczo, żeby zaznaczyć, więc wybierzemy sobie takie 2 zestawy. Już mają składniki panowie przy ladzie i tam robią nam sushi. Znowu jest taka lada, tam jest kuchnia i tam przygotowują. Tak się prezentują ceny mniej więcej za jeden kawałek. Te podstawowe 120 jenów. Zestawy mniej więcej tak od 1000 do 2000 chodzą, czyli od 6 do 12 euro. Za jedną osobę. Za 10 kawałków sushi. No mniej więcej. Od 8 do 10. Dla Beatki do najedzenia. Idziemy do hotelu. Byliśmy na maszynach. I tym razem słabe łowy były. Próbowaliśmy parę rzeczy wygrać. Między innymi dużego kota z Dragon Balla, ale się nie udało. Ale udało się wygrać jakieś jajko z wołowiną w środku. To jest chyba suszone, nie otwieramy tego jeszcze. Dostawię to. No, 2026 ma datę spożycia. Także, ale jajko fajne chociaż. No ale nie, ile wydaje na to? 1000? 1000 Myślę, chyba, że nie? za dużo. Na kota wydaliśmy z 1300. No i nie wygraliśmy. Nie wygraliśmy. Słabo się układał ten kot tam. Ale wrócimy jeszcze, zobaczymy jak jest ułożony i może wydamy jeszcze więcej. No ale to jest naprawdę, no ciężko. Próbowaliśmy go jakimś sposobem i tam jakąś zagłówkę za całe ciało złapać, ale zawsze się wystąpiwał i się odsuwał coraz dalej tej dziury, więc to nie miało sensu w pewnym momencie. Będziemy się zameldować do hotelu i potem pomyślimy co dalej, bo raczej nigdzie już nie będziemy dzisiaj jechać. Ewentualnie przejdziemy się znowu tam na ulicę, jak już będzie ciemniej. No. Tam światełka sobie będą świecić. A i taka mała rada, jak nie ma gdzie śmieci wyrzucić, bo tu ogólnie to mało śmietników jest, to wystarczy wejść do 7-Eleven, Family Mart, Lawson i tam są śmietniki i nikt nawet nie zwraca uwagi na to, że wrzucacie, bo normalnie można.
Wygraliśmy. Udało się. Tutaj na tej maszynie. No, było ciężko, ale się udało. Ale wróciliśmy po niego i wygraliśmy. A, i kod, którego wygraliśmy w sklepie kosztuje 4000. Więc nie mówcie, że tutaj coś tego, bo żeśmy zapłacili tylko 3400 na maszynach za niego i go wygraliśmy. 600 jenów zaoszczędzone. Mogło tak złorają. なんで飲みにして金くれるんですか何？飲みに行ってんのに金がくれてるんですか Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy sobie wykupić bilety na metro w Tokio na 72 godziny, ale niestety w tych maszynach było to niemożliwe. Ponieważ na początku trzeba mieć coś takiego jak pasmo, a my tego nie mieliśmy. A jedyne opcje, żeby to zrobić to online, ale to jest banalnie proste. Potem się idzie do drugiej maszyny, tu się klika kod QR, skanuje i drukują nam się karty. Wystarczy kartę podpiąć na koncie online i gotowe. W 5 minut to zrobiliśmy. Także mamy kartę 1500 jenów na 3 dni. Spoko cena. A w ogóle ciekawostka, Tokio ma więcej mieszkańców niż Polska. Niż cała Polska. Pewnie już to mówiłem, ale no jest dużo ludzi. Teraz będziemy pić sobie sok z grejpfruta. Świeży wyciskany. Z płatką alkoholową. I gdzie jedziemy? Na ulicę z przyborami kuchennymi. Agata ma jeszcze jedną ważną rzecz, którą chciałabyśmy pochwalić. W końcu jest Cool Kit. Ma swój własny wiatraczek. Ten pan robił właśnie. To jest jego podobizna na tym. Mamy nasze pićka z podobizną pana, który tam był. Dobre, fajne. Dobra, o ale kwaśne. Dobre. Cała dzielnica w rzeczach do gotowania. Noże, miski, rzeczy do sushi, podkładki na pałeczki, miski do ramenu, łyżki do ramenu. A tak jeden sklep był, tyle przypraw było, nic nie rozumiałem. Nic nie wiedziałem co to jest. O, to jest ten sklep Tak. z przyprawami. Tak. Kurde, ile tu jest przypraw różnych. Sosy, przyprawy. No i kupiliśmy sobie talerzyki na sos sojowy, pałeczki jeszcze takie jedne. Fajne, wyglądają na porządne, wytrzymałe i fajnie leżą w ręce. Mówiliśmy wcześniej, że dużo jest restauracji, gdzie są wystawione dania. I to jest sklep, gdzie mogą kupić części do tych sztucznych dań. Jakieś sushi, jakieś coś, lody, tutaj wafelki. Sklep ze sztucznym jedzeniem. Ryby. Piwo. Sztuczne piwo można kupić. Zmierzamy coś zjeść. Padło na ramen. Tylko tym razem idziemy do czegoś takiego jak Ichi Ramen. Czyli to jest taka sieciówka japońska. I tu trzeba wziąć jakąś kartkę. Tu się bierze kartkę. I tu wypełniliśmy karteczkę. Chodzimy. I tu chyba dodatki jeszcze można wybrać czy coś. I tu mamy tablecik. I co? Teraz płacimy. Taki system, że to jest zakrywka i tam oni pracują i nam wydają po prostu przez te dziurki. Jeżeli coś chcemy, to możemy też wypełnić dodatkowe karteczki i wtedy tu się naciska przycisk na dole
i wtedy można im dać dodatkowe rzeczy. Możesz dać takie coś, jak na przykład odchodzisz, żeby ci miejsca nie sprzątnęli, nie? こちらスキニアのようになります。 Arigatou gozaimasu. Dostaliśmy piwko. Podoba ci się? お待たせいたしました。 Arigatou gozaimasu. 失礼します。お待ちしてました。 Dostaliśmy jedzenie. Kotarka się zamknęła. Możemy wcinać. Smacznego. Dobre. Jak sąsiadce smakuje. Hello. We want swan. 800. Wypożyczamy sobie łabędzia. Będziemy pływać. Patrzcie, Beata nigdy nie płynęła tym rowerkiem wodnym. Nie wiem, o co chodzi. To jest nasz łabędź. O, a tu my w środku. Ciśniemy. Jesteśmy już szurami lądowymi. Już dopłynęliśmy do brzegu. Teraz w marinie coś tu porobimy. Jesteśmy teraz na Harajuku. To jest taka dzielnica handlowa, pełno drogich sklepów. Jedyny sklep na naszą kieszeń to był Lawson. O, jechaliśmy tutaj 25 minut i zrobiłem dżemkę. Nie umiałem wstać z tego metra. Chętnie tam pojechał, jeszcze kółko zrobił dookoła miasta. Kolejny dzień i kolejna wygrana na maszynach. Betty, pokaż co wygrałaś. Pan się już zlitował i tak nam poustawiał, żebyśmy wygrali. Taka figura. Udało się nam wygrać Super 17 z Dragon Ball Z. No, a idziemy teraz na pomnik? Na pomnik Hachiko. Takiego pieska. Ale to więcej opowiemy przy pomniku. I tak dużo osób oglądało Hachiko. Dobra, cicho. Ja opowiem. Dobrze. Znajdujemy się właśnie przy pomniku Hachiko. I z Hachiko wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ jego pan był wykładowcą na Tokijskim Uniwersytecie i Hachiko codziennie rano odprowadzał swojego pana na stację metra, właśnie na Shibuję, przy której się znajdujemy. I wieczorem, kiedy pan jego wracał po pracy, również czekał na niego już przy stacji metra i razem wracali sobie do domu. Ale któregoś dnia profesor nieszczęśliwie zmarł, chyba na zawał serca na uniwersytecie i nie wrócił do domu. I Hachiko codziennie przychodził na stację metra i czekał na swojego pana, aż sam umarł. I w związku z tym też właśnie Japończyków wzruszyła ta historia. Postawili mu pomnik takiemu pieseczkowi wiernemu. Dzień dobry. Ponownie witamy z metra Tokio. Kierujemy się na północ Tokio, tam Dokładnie tutaj. tam mamy przesiadkę. Ale teraz to jest nasz... Tak. A kierujemy się na World of Making Harry Potter coś tam. World of Making of Harry Potter. Że znowu
nagrody. Dobrze. Jesteśmy już w środku. Wszystko jest zamknięte, więc klimatyzacja jest fajnie. Tam o 13 jakiś tour się zaczyna. No i tutaj można sobie coś zjeść i są sklepy, także... Zamówiliśmy jedzenie w Harry Potterowni. Ja zamówiłem sobie talerz z kurczakiem z Hufflepuffu, a Beatka fish and chips. Tylko że Beatka dostała dużo wcześniej już i zjadła, ja dopiero zaczynam. Ale Beatka za to ma jeszcze deser z mandragory. Nie, no na pół. Okej. Trochę drogo, ale już nieważne. Jechaliśmy na szybki wypad do Anglii, na private drive. Wpadamy do domu Pottera. Trochę jak masz hotel z sosem. Albo teraz takiej wielkości. Nie? No. иначе вылетать из камина. Ach, te listy. 家の作りのです Это вот ね как раз たくさん写真撮影してですねまた見返して Bardziej japońska, no. 作りになっております Fajne. No, Fajne, no. bardziej rozbudowane niż tamto. No bo to jest bardziej takie właśnie Do pozwiedzania, położenia, do robienia zdjęć. pokazane jak to było zrobione. Tak, Fajne. Scenografia, kostiumy, jak jest. W Uniwersalu to było takie no, Rozrywkowe, się nie? przejść i przejechać tam, No, nie? taki. Wyszliśmy już, było bardzo fajnie. 4 godzinki chodzenia, zwiedzania, oglądania. Można było się też czegoś dowiedzieć. Tak. Fajnie, podobało mi się. I też. Jedynie co to jedzenie drogie. No bardzo tak to. drogie. Jesteśmy na Shinjuku, w tej dzielnicy. Mali kupał. I śmierdzi kupą co jakiś czas. Bardzo dużo chyba tutaj ludzi mieszka i bardzo dużo ton kupy się przelewa co chwilę i po prostu wywala szambo Może być. i śmierdzi. A my szukamy automatów. I czekamy aż się ściemni, żeby zrobić zdjęcia Godzilli i kotkom i później chcemy jeszcze jechać na taki sklep rybny, co fajnie wygląda na zdjęciu. I można mu z góry zdjęcie zrobić. No, ale póki co czekam aż się ściemni. I nie wiem co mam, ale znowu przechodzę koło... Teraz mi Słyszysz też to? zabolało. No.
co jakiś czas są takie bardzo wysokie częstotliwości i mi w uszy tak piszczy, tak pi, 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 pi. Przy bramkach na przykład, przy sklepach albo coś, gdzieś przy jakichś sklepach z elektroniką tutaj. Nie wiem, czy coś z częstotliwością tutaj jest nie tak, ale no po prostu popiskuje mi w uszach. Wczoraj Beata tego nie czuła, a teraz mówi, że poczuła. No, no. Beatka mi próbuje wygrać szpana z tej story. Jest! Jest! Mamy szpona! I sobie odbyć. A, bo jeszcze ogólnie to wygraliśmy. To wygraliśmy. Dzień dobry. Czekamy na kotkowy pociąg, bo będziemy szli do świątyni kotków. I zjemy po drodze koteczkowe ciasteczko. I pierogi. Giozy. Beata tęskni za polskimi pierogami. Nie, mam już dosyć sushi. Jak to? Nie można tak. Nie można mieć dosyć sushi. No kto to mówi? Maciej w drugim dniu pobytu w Japonii mówiła, już mam dosyć japońskiego jedzenia, ja chcę coś normalnego. A teraz dzień w dzień by sushi je. No dobre jest. Ale tu trzeba też innych rzeczy japońskich spróbować, na przykład gyoza, Sashimi. na przykład gyozę, na przykład coś, co nie jest surową rybą. Jak to? No, tak, można. No i węgorz nie był surowy. Maciuś. Ramen też dobry. Ramen był dobry. Nie, Ichi ramen dobry. Fajny. Akurat porcja była na nas dwóch. Bo ja dojadę od Beaty. Jedzie koci pociąg. Fajny. Jedzie. Jak wrażenie z kociego pociągu? Super. Teraz koteczkowe ciasteczko. Potem pierogi z kotem. Maciej. Żartowałem. To żart. Nie ten kraj. Maciej! Jesteśmy ponownie w Lawsonie. Chcemy pokazać jakieś produkty, które tu można dostać. Bo tutaj spory wybór jest. Na przykład takich warzywnych rzeczy. Owoce też są, bo nie w każdych tych convenience store są te. Tu na przykład mamy coś ciekawego. Jest to korzeń lotosu. Tak. Jedliśmy go w tempurze i był bardzo dobry. Tak, spoko. Taki coś a la selerowaty to jest, ale w tempurze super to smakuje. Mięsko mamy, szynki różne. Fajne kiełbaski mają, to muszę powiedzieć, bo nawet takie jakieś, co wygląda jak zwykła parówa, to w środku jest naprawdę fajną konsystencję, ma takiej normalnej, dobrej kiełbasy. Można porędwiczki kupić za 200 jenów, tak na jedną osobę. Szynki tu są, taka na przykład szynka za 50 centów, 3-4 kawałki chyba. Boczek 50 centów. Tu taka już grubsza szynka. Onigiri. Aczkolwiek w środku coś jest? Czy jak to wygląda? Bo ty jadłaś. No w niektórych jest, zależy jakie weźmiesz. Te na przykład są widać, że jest jakimś obmaczane w czymś. Ale na niektórych jest napisane, to pewnie jest
Sam ryż nawet można kupić. Tam nic nie ma, to sam ryż zwykły. Można kupić jakieś różne gotowe dania. Coś takiego. Takie większe. Tutaj mamy już makaron, ryż, kiełbaskę, jakieś mięso, kukurydzę. Także rozbudowane dania. Tu jest mój ulubiony dział. Kanapeczki. Bardzo dobre są te kanapki. Nie wiem, bardzo mi smakują. Tak? No super są. Z jajkiem są najlepsze. A i udało się zdobyć kanapeczkę z truskaweczkami. Znaczy z jedną truskawką w kanapce owocowej, ale jest truskawka, więc jest okej. Okej. Próbowałam cały czas na tą kanapkę z samymi truskawkami, ale nie jest sezon. Beata chciała gierę. Pójdziemy do... Podgrzeje nam w mikrofali. Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia. Cóż to może być? No, jakaś gumka. Do jedzenia. Myślę, że to tosty. To jest tofu. No, to jest tofu. Oj, sorry. To jest frajk to. Aha, no. Czyli tutaj mamy tofu po prostu. Wygląda jak gąbka. Jajka mamy na miękko. Tu o ciach. No pół miękko. Kapustkę. Liście jakieś. A, to chyba... Co to jest? Kawałki ogórka? Nie, to nie może być ogórek. To jest to, co mieliśmy jako dodatek do tego sushi, pamiętasz? Takie niby odświeżające. Standardowo zupki, dziwne słodycze. Perówki są super. To jest super, to smakuje jak Cheetosy fioletowe, albo zielone mieliśmy. A tu jest dziwne, słodkie. No, takie cebulkowo-słodkie. Tak, no. Tutaj coś na słodko, jakieś śniadaniowe rzeczy na słodko. Na przykład takie naleśniory. Jogurciki różne. Patrz, mrożone, a otwarte jest. Ej, jest mrożone, a jest otwarte. What the fuck? Jakby piekarnik cały czas, znaczy ten, jakby zamrażalnik cały czas otwarty był. O, może pizzę. To jest taka pizzerinka jak w szkole, kurde, dawali albo coś. O, i sakę w słoiku po oliwkach bez oliwek. One cup sake. One cup ozeki sake. Whisky w słoiku i duże słoiki sake. I takie z otwieraczem takim. I tutaj chyba też sake jest. Tak wygląda. Takie duże dość sake. O Jezus, jakie to duże. Piwko. Które jest twoje ulubione, Beatka? Czy jest twoje ulubione? Nie widzę mojego ulubionego. Znaczy, to nie jest piwko, tylko taki drinaczek. Ale nie ma. Nie ma mojego ulubionego. Winogronowe. Jakieś nieznane rzeczy. A, majonez to jest. Majonez. Keczupu jest bardzo mało. Nie stosują tu keczupu. Nie, oni się tutaj wydaje. głównie sos sojowy. Majonez też lubię. Widzisz. Mają chipsy majonezowe. O fuj, właśnie kupiliśmy co? Chipsy o smaku sosu sojowego z majonezem. Coś takiego. Albo octu z majonezem. I były niedobre. Było obrzydliwe. No. Smakowało tak, jakby się wzięło Łyżkę majonezu. najtańszego majonezu i całą się wsadziło. Tak. A gdzie są chipsy jeszcze? Na chipsy, chodźmy. O. Są ciekawe smaki chipsów. Te wyglądają fajnie. To będą pewnie takie wodorostowe. Fajne. To mi takie nie smakują. Te będą spoko, sour cream. Na pewno. Tu mamy żeberka jakieś. Pizzowe. Te będą okej też. Tak, to są takie klasyczne, te orzeszkowe chyba, nie? Są też krewetkowe. Jaki najdziwniejszy smak tu mamy, którego nigdy nikt nie widział. Tu chyba akurat aż takich nie ma. Nie. Aczkolwiek tu są chipsy o smaku tej piklowanej wiśni chyba? Bierzemy? Nie. Beata już bierzemy? No takich nie jedliśmy.
No nie. A tu jest o smaku rosołu. O smaku rosołu już jedliśmy i były w porządku. To o smaku rosołu mi nie podoba. Nie były takie złe. A, no i standardowo można sobie coś na ciepło wziąć. Jakieś hash browny, jakieś kurczaki, parówy. Te bananowe są super. O, takie kulki bananowe żeśmy jedli. Właśnie to jest taka klucha, taki pampuch i w środku jest jakiś bananowy coś. O, i nawet ciasto można kupić. Jakby ktoś miał gości i zapomniałby, szybko tu wpada po ciasto i już. Dobra, Idziemy płacić. Także tak wygląda Lawson w Japonii. Mamy dwa pićka, drinki. Jeden to Ume Sour, a drugi Ramune Sour. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Ume sour to będzie taka jakaś kwaśna śliwka. Albo taki owoczek śliwko podobny, bo tak wygląda trochę. A to? Daj. Sangaria. To jest drink z gumy kulki z poczty. Te słodkie te, wiesz, te Te kulki to się takie. za 10 groszy kupowało. I, albo takie w długim tym były. No, To jest no, to. no, no. To jest ten smak. Moje dużo lepsze. Ale gdzie tu jest kwaśny, to ja nie wiem. Ramune Sour, gumi kulki z poczty. Kurwa. Znajdujemy się w świątyni Gokokuji i w Polsce, kiedy kogoś wołamy, to mówimy chodź, chodź. Ale w Japonii mówią chodź, chodź. I to jest bardzo ważne do historii, którą zaraz opowiem. Pewien daimyo, to jest taki japoński odpowiednik feudala u nas, był tutaj sobie w okolicy i zobaczył białego kota, który właśnie machał tak do niego łapką chodź, chodź, chodź tutaj do tej świątyni, chodź, chodź. No i ten daimyo poszedł do świątyni i w tym momencie, w miejscu, w którym on stał, trzasnął piorun. No i w związku z tym, w podzięce za uratowanie swojego życia, cała ta świątynia jest właśnie poświęcona kotkom. I stąd też się właśnie wzięła ta postać białego kotka machającego łapką, która nazywa się Manekineko. Tutaj do dwóch kumpli. Po długiej wędrówce dotarliśmy do Gorilla Building. Tutaj jest gorilla i jest budynek. Wow. Tu sobie zamówiliśmy wszystko. Nic nie trzeba było gadać. Już nam przynoszą rzeczy. Zamówiliśmy gyoza, jakiś chicken, Smoczy kurczak smoczy kurczak, frytki i jakiś Hokkaido krokiet. i krokety jakieś. No. Tu mamy dragon chicken, tu mamy Hokkaido coś tam, krokiety Hokkaido, Hokkaido. a tu mamy frytki, znaczy ziemniaki. Jeszcze dojdzie gyoza zaraz. Dobra. Ale takie, że pobudza apetyt, że jeszcze bym zjadł coś. I założę się, że ta restauracja to ma poniżej 4 pewnie. Pewnie tak. Ta restauracja ma 3,3 na Google. W życiu byśmy tego tak nie ocenili, co? Nie. Bardzo dobre było. Bardzo dobre. Z tego co gdzieś słyszałem, właśnie Japończycy lubią wystawiać, znaczy lubią, no, wystawiają te niskie oceny, coś im tam nie tak, coś im tam jakaś mała rzecz nie podpasuje, od razu 1 albo coś. I jak patrzysz tak na restaurację, to wszystkie mają poniżej 4, rzadko która, chyba że ktoś ma mało opinii i turyści mu nawet opinię ma wyżej niż 4, nie? A to było W turystycznych miejscach są normalne te oceny. bardzo dobre to było. Bardzo dobre.
11 euro. Test smaku takiego ziomka z Ghibli. Jesteśmy na obrzeżach Tokio i jemy właśnie ludzika z Ghibli. W środku jest takie nadzienie. Boże, jak on wygląda. Teraz mu odgryzłaś pół głowy. Ja mu drugie pół odgryzę. No to odgryzę. Takie pyszne, że obrudziłem nos. Ja tylko chcę poinformować, że Maciej w ogóle nie jest za ciasteczkami. Pyszne. Więc jak mówi, że jest pyszne, to jest pyszne. I co teraz do domu? No nie wiem, co robimy. No pada deszcz. No to możemy chwilę poczekać w hotelu i później wyjść jeszcze. No dobrze. Ja mam obok fajne sushi. Możemy iść na sushi. Dostałem zgodę. Po wszystkich deserkach dostałem zgodę na sushi. Dobre. Dwa deserki równa się zgoda na sushi. A, okej. Tak to działa. Tak. Dzień dobry. Dzień Kolejnego dobry. dnia. Wczoraj już nie nagrywaliśmy nic. Jeszcze trochę pochodziliśmy i pojechaliśmy do hotelu odpocząć. Spaliśmy się, rano wstaliśmy i dotarliśmy na drugą za most. Tak naprawdę. No. W Tokio za mostem jest. Tokio za mostem. Za mostem w Tokio. No idziemy zobaczyć, co tutaj ta strona Tokio ma do zaoferowania. Na pewno wiem, że mają sushi do zaoferowania. Bo jest tu targ rybny, więc na pewno świeże, dobre. Tak. Trzeba spróbować. I ta strona ma też do zaoferowania przepiękną panoramę na Tokio. I są jeszcze go-karty, tam żadne panoramy, go-karty są. I co? No i fajnie, no. No i dobra, widok też jest spoko. Widok jest taki, dużo budynków widać. Fajnie to wygląda. Tam most San Francisco, a tu Nowy Jork. Także tak, za mną jest tam Statua Wolności, mini Statua Wolności. Ma ona 9 metrów, jest mniejsza niż ta w Nowym Jorku. Aczkolwiek podobnie, tak jak w Nowym Jorku, znajduje ona się tam przez Francuzów, bo tą oryginalną Francuzi podarowali Amerykanom, no w ramach tam jakiejś zgodności. A tutaj w 98 tak samo Francuzi podarowali Japończykom taką, najpierw im wypożyczyli chyba, a potem zrobili jakąś taką samą kopię Okej. tego i ona się dlatego tutaj znajduje. Okej. Ci Francuzi, że jakieś głupie pomysły mają. Francuzi dali Amerykanom statuę wolności, żeby uczcić stulecie Stanów Zjednoczonych, stworzenia tego państwa. I stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie dać drugą statuę wolności Japończykom. Świetnie. Mamy już formę, zróbmy taką samą. No. Całkiem pokaźna. To Nowy Jork czy Tokio? No i tutaj w Tokio też jest, to się nazywa Tokyo Tower albo coś takiego. Albo jakaś tam wieża i Tokio jest tam. związane. Tamta. Tak, tamta wysoka. I jest jeszcze jedna czerwona, która przypomina trochę wieżę Eiffla. Tam w oddali, pewnie nie wiem czy widać, jest właśnie ta czerwona wieża. Tam zza mostu się wyłania. O, tu. Tam mamy Tokyo Tower, które jest tutaj za budynkiem. Tam mamy port. A to jest siedziba stacji telewizyjnej Fuji. Chodź. Obserwuj tu. Obserwuj. Co one robią? Skaczą. Ale dlaczego? On tu połowił ryby. Siedzimy i obserwujemy, jak ryby skaczą. Nie wiem, co to za ryby, muszę zaraz się zorientować, co to są za ryby, ale fajnie skaczą, nie? Super to jest.
A za nami Statua Wolności. Takie życie. Widzicie? Siedzisz, Statua Wolności za tobą. Patrzysz, Zero jak ryby obowiązków. skaczą. Patrzysz jak ryby skaczą. No. Te rybki, które skaczą, to są, można je nazwać po polsku cefale bądź mugilowate, taka rodzina. No. Dawno temu mugilowate były również zaliczane do okoniowatych. Także to rybki drapieżne. Fajna miejscówka, żeby odpocząć. Tak. Nie ma ludzi, tyle. Super jest. No. I te ryby skaczące. Ptaczków dużo. Fajnie. Ładne. Zupełnie inne miasto tutaj z tej strony. Mm. Tam jak cały czas między tymi budynkami chodziliśmy, a tutaj tyle przestrzeni jest. Zupełnie inaczej to wygląda. Mm. Podoba mi się to. Tutaj na tej dzielni, co jesteśmy, to się nazywa Odiba. Znajduje się też taki napis Tokio. Więc jak ktoś lubi takie napisy i zdjęcia sobie tak robić, to tutaj można przyjść, bo nie ma ludzi. Tak. Każdy to ma gdzieś tutaj. Tu jest takie myśl technologiczna. Beatka będzie testować. Prysznic dla Meneli w środku miasta. Przed nami wielki robot. W nocy wychodzi i się rusza. Jesteśmy ponownie na automatach. Ale tym razem takie wielkie, że jeszcze takich dużych nie widzieliśmy. Tyle tych automatów tu jest. No prawie spadł. Jest! Kasia, to dla ciebie, Rudy. Zostaw do końca, nie rób tego podwójnego. Ten dziad jest gruby, więc wiesz. 両替キープを行いますか？ Oddaliśmy. Czemu mam tamtą stronę? Niestety kota nie wygraliśmy. Nie udało się. Idziemy popatrzeć, co innego tu jest. My się nie poddajemy tak łatwo. Udało się. Te stópki. Nie wiem, jak z tym wrócimy do domu, z tym wszystkim, ale o tym będziemy się martwić później. Maciuś, jeszcze czarnego dawaj. Nie. Doszliśmy już do tego centrum, gdzie były gierki z nagrodami. Jeszcze zahaczyliśmy o laser taga. Wygrałem z Beatą 6-2. Fajnie było. Takie pistoleciki na laser były. Teraz znowu się dzieci bawią i jesteśmy na torze go-kardowym. Będziemy się ścigać. No, taki tor otwarty jest i można sobie pojeździć. Za 13 minut startujemy. Robiliśmy i było. Jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało, fajnie. A bała się na początku. Bałam się. Bała. Ja pierwszy, jakiś gościu drugi, Beatka trzecia. Takie czasy. Okrążeń. A się objedliśmy sushi. Ale dobre było, fajne. Nie, dobra. Cenowo, no wysoka cena, nie powiem, ale już na to nie patrzyłem, bo chciałem po prostu zjeść, a do tej pory dużo jest też restauracji zamkniętych. No i tak co zauważyłem, to tu się nie daje napiwków. No nie. Po prostu kasy masz przy wyjściu, nie? Tylko raz daliśmy napiwek wtedy, kiedy nam pan rower pożyczył. I to jeszcze wymusiłem na nim, żeby on to wziął.
Mamy pizzę od japońskiego specjalisty. Fajny piec miał opalany drewnem. Te też fajnie wyglądały. Takie małe i dobre cenowo. Także mamy jeszcze jakieś 5 minut do hotelu. Jemy naszą pizzkę. Jutro rano wstajemy i jedziemy do Yokohamy. Dobranoc. Płynąc.